dzisiejszym odcinku omówimy sobie zimowy ubiór bushcraftowy na przykładzie tego, co sam wybrałem na sezon zimowy. A więc zaczynając od samego dołu, będą to buty HX AirPower X21. Dlaczego właśnie te buty? No jak już zauważyliście pewnie na kanale Adventurer, testuję je ponad 3 lata, będą nawet 4, jeżeli nie 5. Są to buty z litej skóry, wzmocnione membraną Gore-Tex, czyli są praktycznie wodoodporne na tyle, na ile mogą być wodoodporne buty, bo jak wiadomo całkowicie wodoodporne są tylko kalosze. Nie zawsze będą te temperatury na minusie grubo, czasami będą oscylować wokół zera, czasami będą lekko powyżej zera, no i wtedy pojawia się wilgoć, pojawia się topiący się śnieg. Maszerując w takim śniegu po czasie będziemy mieli buty przemoczone. Tak więc w zimie stawiamy na buty, które są maksymalnie wodoszczelne, wodoodporne. Tak więc właśnie dlatego HX AirPower X21 są to buty jednocześnie ciepłe, bo ze skóry litej oczywiście będziemy musieli sobie ubrać skarpety dość grube do tego, ale myślę, że są to świetne buty właśnie na zimę. Natomiast co wyżej, bo dzisiaj skupimy się na tym, czego jeszcze zbyt długo nie testowałem, co dopiero zaczynam testować w tym sezonie. Cały ten ubiór taki jest poza właśnie butami. Zacznijmy od spodni. Są to spodnie marki Miltek. Jak widzicie, są to spodnie dość grube. Spodnie po pierwsze z materiału softshellowego, po drugie od spodu są jeszcze podszyte cienką warstwą polaru. Mamy tutaj bardzo dużo różnych funkcjonalnych kieszeni, jak widać nawet głębokich. Zarówno w tę stronę mamy kieszeń, jak i tutaj mamy kieszeń w tę stronę, jak i zwykłe standardowe kieszenie. Kieszenie są również z tyłu. Bardzo ważna rzecz, przydatna szczególnie zimą, czyli miejsca na przypięcie karabinka. I jak widzicie, powiesiłem tutaj rękawice, powiesiłem z drugiej strony na karabinku czapkę, tak więc mam wszystko pod ręką. No bo jak wiecie, jeżeli pracujemy w obozie takim bushcraftowym naszym, no to chcemy mieć rękawice pod ręką w momencie, kiedy je ściągnęliśmy po to, żeby na przykład rozpalić ogień krzesiwem, no ale przecież za chwilę będziemy chcieli je ubrać. Nie chcemy ich odkładać gdzieś na wilgotną ściółkę, gdzieś na śnieg. Nie ma zazwyczaj co z tymi rękawicami zrobić. Upychanie ich po kieszeniach no nie jest zbyt wygodne. Natomiast jeżeli mamy tutaj taki karabinek przypięty właśnie do tego miejsca w spodniach, no to prostym ruchem wypinamy te rękawice, ubieramy z powrotem. W każdej chwili możemy je przypiąć na nowo. Tak samo z czapką, jeżeli zgrzejemy się gdzieś, w głowie jest nam gorąco, przypinamy ją tutaj, nie musimy gdzieś odłożyć jej na śnieg, zaraz nabrałaby wilgoci. Ale lecimy dalej. Mamy spodnie, które jak już mówiłem są z materiału takiego typowo softshellowego, coś jak softshellowe kurtki. A więc jest to materiał po pierwsze wiatroszczelny, po drugie jest w pewnym stopniu wodoszczelny, a to oznacza, że w takich spodniach będziemy mogli na chwilę przyklęknąć, czy to na wilgotnej ściółce, takiej jak ta, czy to na mokrym śniegu i po takim chwilowym przyklęknięciu nie będziemy mieli tych spodni przemoczonych. Oczywiście wilgoć, jak widzicie, tutaj się zbierze na kolanie, natomiast ta wilgoć nie przedostaje się do wnętrza spodni i to jest fajna rzecz. Te spodnie szybko później wyschną, tak więc będziemy mogli na chwilę przyklęknąć bez obaw, że tak jak w zwykłych spodniach po prostu będziemy mieli kolano, okolice kolana przemoczone. Nie, tutaj ta wilgoć zatrzyma się na wierzchu. Oczywiście do pewnego stopnia się tak dzieje, jeżeli będziemy całe wieki klęczeć na tym śniegu, no to niestety po pewnym czasie te spodnie również przemokną. Spodnie oczywiście posiadają ściągacze na nogawkach. Ściągacze moje ulubione, czyli elastyczne, ze stoperem, dzięki czemu po prostu zaciągam na taką szerokość, na jaką chcę mieć zaciągnięte nogawki. One trzymają mi się nad butem, mogę je również później umieścić sobie na bucie. W odcinku o kurtkach zasugerowałem, abyście w komentarzach napisali, którą z kurtek prezentowanych na filmie mam testować w zimie. No i padło właśnie na Level 7 Helikon Tex. Nie ukrywam, że jestem zadowolony z tego waszego wyboru, bo jest to moim zdaniem najlepsza kurtka w tym zestawieniu, najlepsza jeżeli chodzi o działania takie typowo właśnie bushcraftowe czy też survivalowe. Jest bardzo ciepła. Ta kurtka to w zasadzie kompleksowa ochrona przed zimnem, przed ujemnymi temperaturami, dlatego że jeżeli ubierzemy ją na szybko wychodząc z domu, zapomnimy rękawiczek, zapomnimy czapki, to jednak ona i tak nas ochroni, dlatego że po pierwsze ma ocieplany kaptur, który sprawdzi się świetnie w momencie, kiedy rzeczywiście zapomnieliśmy czapki. Ochroni naszą głowę przed chłodem, a po drugie ta kurtka tutaj w tych łatwo dostępnych kieszeniach z dwukierunkowym zamkiem ma ściółkę
polarową, dzięki czemu jeżeli nie zabraliśmy rękawiczek, wystarczy, że włożymy ręce do kieszeni, mamy je cały czas ogrzewane. Kurtka ma również kieszenie wewnętrzne, ta jest dość standardowa, natomiast ta tutaj jest siatkowana i świetnie sprawdzi się w sytuacji survivalowej, kiedy chcemy wytopić wodę ze śniegu ciepłem naszego własnego ciała. Jak to zrobić? No na przykład umieszczamy trochę śniegu w woreczku foliowym, no i teraz trzeba umieścić ten woreczek w odpowiednim miejscu. Nie możemy przy samym ciele, dlatego że spowoduje on wychłodzenie naszego organizmu albo nawet odmrożenia ciała. Powinien się znaleźć pomiędzy warstwami odzieży. No i teraz ta kieszeń jest do tego idealna. Umieszczamy tutaj woreczek ze śniegiem. Ciepło naszego ciała przenika przez tę oto kieszeń taką perforowaną, bo tutaj są wszędzie dziurki. Tak więc ten śnieg jest ogrzewany ciepłem naszego ciała, natomiast z tej strony jest izolowany wypełnieniem kurtki samą kurtką. Tak więc jest to najlepsze miejsce do roztapiania śniegu podczas marszu. Możemy tutaj też umieścić mokre rękawice, dzięki czemu ciepłem naszego ciała będziemy je suszyć. No, fajna rzecz, na pewno taka kieszeń przydatna. No i tak jak mówię, kurtka jest bardzo ciepła, bardzo funkcjonalna, dzięki właśnie temu ocieplanemu kapturowi, dzięki tym kieszeniom, które pełnią rolę również rękawic, które są dodatkowo bardzo obszerne. No co więcej mogę rzec o tej kurtce, więcej na pewno powiem w recenzji, która pojawi się po sezonie zimowym. No a teraz przejdźmy do kolejnych elementów, które są bardzo istotne podczas ujemnych temperatur, mianowicie ochrona dłoni, ochrona głowy. Jak wiemy, najwięcej ciepła tracimy przez głowę. Czapka marki Helikon, jak widzicie, przypięta tutaj do spodni na karabinku, prostym ruchem mogę ją ściągnąć. Ma specjalny tutaj uchwyt, taką linkę do przypięcia na karabinku. No i też łatwo wtedy zauważyć, gdzie jest przód, gdzie tył tej czapki. Tam, gdzie ta linka jest tył, szybko można taką czapkę ubrać. Ta jest trochę głębsza, ta jest marki Miltek, ta jest marki Helikon. Są z podobnego materiału zbudowane, uszyte raczej, nie są zbyt grube, są to dość cienkie czapki. Ta jest dość płytka, jak widzicie. Tutaj ma miejsce, gdzie możemy sobie jakiegoś moral patcha przypiąć, jeżeli lubimy się bawić w takie rzeczy, ja niekoniecznie. No i dobra, to jest czapka od Helikona. Ta czapka, no tutaj jest już gorzej, bo tu nie mam pojęcia, gdzie jest przód, a gdzie tył. Naprawdę ciężko się domyślić, być może jest to obojętne całkowicie, nie wiem. No i ta czapka to jest już taki twór trochę głębszy, także ona nam sięga też na kark tutaj z tyłu, jak to zauważycie. Tak więc grzeje nas ta czapka mocniej. Natomiast nie lubię, jak czapka zbyt mocno grzeje też, bo zaraz po prostu czuję się dość niekomfortowo, kiedy czapka mocno grzeje w głowę. Wolę po prostu, żeby chroniła mnie przed chłodem, przed odmrożeniami uszu, no i tyle. I myślę, że będę jednak używał tej czapki Helikona, dlatego że ona luźno wchodzi na moją wielką dynię, ta jest lekko przyciasna, zakrywa uszy na tyle, na ile powinna je zakrywać, nigdzie tutaj głębiej nie wchodzi. No i też rzeczywiście wygrywa tym uchwytem na karabinek. Uchwyt na karabinek, a jeszcze ponoć gdzieś tutaj jest kieszonka, a jest rzeczywiście, której nie testowałem. Mały zameczek, możemy coś tutaj umieścić, nie mam pojęcia co, no ale możemy. W każdym razie mamy kieszonkę z tyłu na czapce. Tak więc taka oto czapa. No i co jeszcze? Tą czapkę również Wam polecam, bo jest naprawdę porządnie wykonana, marki Miltek. Natomiast, no jak widzieliście, jest to czapka głębsza, chroniąca bardziej kark. Być może dla Was jest to plus, dla mnie niekoniecznie, bo nie lubię, tak jak już mówiłem, kiedy czapka przegrzewa mi głowę. Zobaczymy, czy będę jej używał. Raczej chyba pozostanę przy tej. No i rękawice. Jak wiadomo, o ile przez głowę tracimy najwięcej ciepła, o tyle właśnie najłatwiej zawsze odmrozić sobie dłonie i one odmrażają się zawsze najszybciej. Rękawice również przypięte na karabinku, łatwy dostęp. No i jak one wyglądają? Ze skóry bydlęcej, marka również Helikon Tex. Skóra bydlęca, wewnątrz ocieplenie. Prosta rzecz, łatwo je ubrać, nie musimy się tutaj bawić w żadne zapinane rzepy. Ściągacz jest taki, że go sobie raz dostosowujemy
i on już trzyma. Rękawice po pierwsze wytrzymałe, robocze, przeznaczone do prac leśnych, a po drugie chroniące nasze dłonie przed mrozem. Podczas prac obozowych rękawice to jest rzecz konieczna i przekonał się o tym każdy, kto lekko odmroził sobie ręce. No, ten pierwszy stopień odmrażania to jest to takie dość znane wszystkim uczucie, kiedy ręce zaczynają nas boleć. Zaczynają po pierwsze drętwieć, po drugie zaczyna się ból, no i później po powrocie do domu, kiedy wejdziemy do ciepłego pomieszczenia, ten ból narasta jeszcze bardziej w palcach, w całych dłoniach. Musimy umieścić wtedy ręce pod zimną wodą, nie pod ciepłą, bo wtedy możemy dodatkowe zniszczenia tkanek sobie zafundować. Umieszczamy rękę taką pod zimną wodą, no i czekamy. I takie odmrożenia nie są zbyt groźne, to jest taki pierwszy stopień, dopiero może nawet przed pierwszym stopniem, no ale jednak ten, kto tego doświadczył, tego bólu rąk, wie na pewno, że jeżeli doświadczyliśmy tego w terenie, bardzo ciężko rozgrzać ręce ponownie. Bardzo łatwo jest doprowadzić się do tego stanu, kiedy te ręce nam zdrętwieją, zaczynają boleć, a bardzo trudno w terenie z tego stanu wyjść. Dopiero w domu zazwyczaj udaje nam się odpowiednio ręce rozgrzać. Dlatego tak ważne jest, żeby mieć przy sobie zawsze rękawice nałożone na ręce i ściągać je tylko i wyłącznie w momencie, kiedy rzeczywiście wykonujemy tak precyzyjną pracę, na przykład próbujemy rozpalić ogień krzesiwem, że te rękawice nam w tym przeszkadzają. Wtedy ściągamy je, przypinamy do pasa, rozpalamy ogień, po rozpaleniu ognia od razu nakładamy rękawice. Jak najkrócej wystawiamy nasze nagie dłonie na działanie mrozu, dlatego że nie ma też nic gorszego niż jeszcze chwytanie na przykład metalowych elementów. Wtedy ręce wychładzają się dużo szybciej niż tylko przez kontakt z chłodnym powietrzem. No takie rękawice, tak jak mówię, to jest konieczność podczas działań bushcraftowych w terenie, gdzie panują minusowe temperatury. Tak samo zresztą czapka, musi chronić uszy, dlatego że uszy bardzo szybko się odmrażają również. W kolejnym odcinku gadżety na zimę i pojawi się naprawdę kilka ciekawych rzeczy do przedstawienia. Również pojawi się bardzo gruby i wielkich rozmiarów śpiwór. Tak samo mata też swoje, ważąca i zajmująca dużo miejsca, natomiast będą to zarówno śpiwór, jak i mata będą przeznaczone do minusowych temperatur, tak więc trzeba się wtedy liczyć z większymi gabarytami i wagą sprzętu. No i też pokazuję to właśnie jako gadżety, dlatego że ciężko coś takiego spakować do ekwipunku, jeżeli zamierzamy przemierzać kilometry w terenie. No ale nie będę się rozpisywał tutaj. Te dwa elementy na pewno się pojawią. Pojawi się jeszcze kilka bardzo ciekawych przedmiotów zimowych, tak więc zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek. No a później co dalej i jakie tematy odcinków, dajcie znać w komentarzach. Ja wiem, że na kanale Adventurer miałem testować sprzęt zarówno retro, jak i tego się w ogóle nazbierało z poprzednich odcinków testowania. Odbędą się te testy, chyba jeszcze w tym miesiącu, mam taką nadzieję, o ile pozwoli mi zdrowie na to, bo na razie nie jest zbyt wesoło, jak zapewne słychać po moim głosie i po tym, że czasami gadam coś tam od rzeczy. Tak więc, jeżeli wyzdrowieję na czas, to odcinki wyprawowe pojawią się jeszcze w tym miesiącu, a tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.